Ruch wierzących w bliski powrót Chrystusa nabierał rozpędu i rozmachu. Mimo sceptycyzmu i drwin ze strony otoczenia, liczba oczekujących na powrót Jezusa stale rosła. Ruch rozwinął się najbardziej w północno-wschodniej części Ameryki, ale nie ograniczył się tylko do niej. Przed erą internetu Duch Boży pobudzał ludzi na całym świecie, a ci zgłębiali Jego Słowo i dochodzili do podobnych wniosków. W Anglii bliskie przyjście Chrystusa głosił Edward Irving, w Niemczech Johann Bengel, w Ameryce Południowej Manuel de la Cunza. Było to globalne przebudzenie, przepowiedziane w Księdze Daniela w 12 rozdziale i w 4 wierszu. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Chodziło nie tylko o poznanie Biblii jako takiej, lecz zwłaszcza poznanie ksiąg Daniela i Apokalipsy. Wierzący z początku spodziewali się, że Jezus powróci wiosną 1844 roku. Kiedy tak się nie stało, rozczarowali się. Gdy jednak Samuel Snow doczytał się, że proroctwo mówi o 22 października, podniosło ich to na duchu. Nastąpiło wielkie ożywienie wśród wierzących, którzy chcieli naprawić krzywdy i być gotowi na spotkanie Pana. Chcieli zaświadczyć życiem o swojej wierze. Niektórzy sprzedawali domy, inni zamykali interesy. Część rolników nie zbierała plonów. Wielu innych przyjmowało chrzest. Jesienią 1844 roku kaznodzieja Charles Fitch ochrzcił wiele osób, ale niestety jednorazowo. Z powodu ochrzczenia wtedy mnóstwa ludzi nabawił się w lodowatych wodach Nowej Anglii zapalenia płuc. Zmarł 14 października, wierząc, że spotka się z rodziną już za kilka tygodni przy powrocie Chrystusa. Jego wiara znalazła wyraz w nekrologu. Wierzący w okolicy Williama Millera zgromadzili się na jego farmie, by tam oczekiwać powrotu Jezusa. Stali w tym miejscu, nazywanym później skałą wniebowzięcia. Wierzyli bowiem, że zostaną zabrani do nieba. Gdy Jezus nie przyszedł, ich nadzieje rozpadły się w pył. Doznali gorzkiego rozczarowania. Zawierzyli w bliskie przyjście Chrystusa, które jednak nie nastąpiło. Czy ich wiara była daremna? Zuchwała? Jak mieli się teraz pozbierać? Co za pośmiewisko, ależ wstyd! Henry Emmons wspominał: czekałem cały wtorek, a Jezus nie przyszedł. Czekałem środowe dopołudnie, lecz po 12 zacząłem słabnąć. Siły szybko ze mnie uchodziły. Przez 2 dni leżałem plackiem, nie czując bólu, chory z rozczarowania. Hiram Edson pisał: nasze najsłodsze nadzieje obróciły się w proch. Ogarnęła nas nieznana mi dotąd żałość. Utrata wszystkich ziemskich przyjaciół byłaby niczym w porównaniu z tym. Płakaliśmy do samego rana. Wierzący stanęli teraz przed wyzwaniem życia z wiary. Musieli uchwycić się Boga i zdać się na Jego obietnicę, poruszając się jak we mgle. Musieli okazać wiarę, błądząc w ciemności, i ufać, nie rozumiejąc. Była to dla nich próba, która czeka także nas. Gdy na nas przyjdzie, pamiętajmy, że skoro Jezus troszczy się o wróble, tym bardziej troszczy się o nas na dobre i na złe.